Cześć wszystkim. Spotkaliśmy się z Wojtkiem Jaworskim, moim wspólnikiem w Huciao, w firmie o polskich korzeniach, ale już hongkońskiej prezencji tutaj na lokalnym rynku. A dzisiaj nagrywamy do Was z Szanghaju, żeby opowiedzieć o Product Market Ficie. Bardzo ważne pojęcie biznesowo. Myślę, że jedna z najważniejszych rzeczy, której potrzebujecie wyszukać, znaleźć to w swoim biznesie. No i powiedz, Wojtku, czemu nagrywamy z tego konkretnego miejsca na chińskiej ziemi? Hale, które widać było przed chwilą za nami, to są hale, w których co roku odbywają się największe targi gamingowe na świecie. Jest to nieprzypadkowe miejsce ze względu na to, że jako Huciao zajmujemy się zwiększaniem wishlist i sprzedaży gier właśnie w Chinach. Jak do tego doszło, tę historię dzisiaj Wam przedstawimy. Bardzo konkretny use case, bardzo konkretna, praktyczna wiedza. No i myślę, że dużo biznesowych przemyśleń, które bardzo Wam pomogą z takim osobistym twistem. Chiński rynek to jest absolutna potęga. Ponad 50% graczy na Steamie mówi w języku chińskim. Także zapraszamy Was serdecznie do oglądania. Słuchajcie, chiński język, chińska kultura, bardzo trudne. Sam miałem podejście, znam kilkaset znaków, ale do porozumiewania się swobodnie to jeszcze jest bardzo, bardzo daleka droga. Jest to naprawdę duże wyzwanie. Z drugiej strony ekosystem aplikacji, platform dystrybucji bardzo skomplikowany w kontekście nawet samych gier. No i finalnie długoterminowe, długofalowe budowanie relacji, które trzeba wyczekać, wychodzić. Chciałbym przez te trzy wątki teraz pokrótce przejść i właśnie może Twoje elementy z Twojego życia, które sprawiły, że byłeś w stanie tę chińską kulturę przyswoić, bo to nie jest tak, że nauczysz się chińskiego, co już samo w sobie jest wyzwaniem, wylądujesz w Szanghaju i robisz biznes w Chinach. To tak proste nie jest i może dlatego nie mamy konkurentów tutaj zbyt wielu. To powiedz proszę o tej swoim taki mały wątek biograficzny. Chińskim się zawsze zainteresowałem. Mocno mi zależało na tym, żeby poznać tę kulturę przez język i udało mi się to, ucząc się tego języka w Krakowie, na Jagiellonce i jadąc szybko na stypendium. Na tym stypendium w Chinach, w Szanghaju, właśnie w tym mieście, gdzie teraz jesteśmy, pamiętam, że miałem takie wrażenie, że w pierwszym miesiącu tego, co się jakby w tym 2014 roku, kiedy pojechałem do tych Chin pierwszy raz, działo się tyle, co przez rok w Polsce. Znaczy dynamika zmian w Szanghaju, w ogóle w Chinach była tak ogromna i tyle było możliwości, że nie sposób było się nudzić. Szanghaj to jest jedno, spędzenie tutaj 1,5 roku, a wcześniej uczenie się tego języka. Chiński Most, czyli show telewizyjny, w którym wziąłem udział, premis programu był taki, że wzięto kilkunastu obcokrajowców, 8 czy tam 9 miejsc w Chinach, które są powiedzmy jakoś związane z jakimiś stereotypami, albo obszarem, powiedzmy, w Chinach tylko się kopiuje. No to dobra, to wysyłamy 8 obcokrajowców do Shenzhen, czyli stolicy chińskich technologii i innowacji i każdy z nas był dopasowany do jakiejś firmy, która tworzyła produkt bądź usługę i mieliśmy po 2 dniach interakcji z tymi ludźmi w tej firmie opowiedzieć o nich na scenie. Przy czym ja wtedy uczyłem się 2 lata chińskiego, nie? Więc to była trochę głęboka woda, a dostałem produkt, który był taką opaską na głowę analizującą fale mózgowe z dopasowaną aplikacją i grami do tego, że jak się odpowiednio mocno skoncentrujesz, to podskoczy jabłuszko i wybuchnie, nie? Czyli Neuralink już był w Chinach, zanim Elon Musk tam w ogóle go wymyślił. 10 lat temu, nie? Więc... Ale daje do myślenia w kontekście innowacyjności Daje. tego rynku, że ludzie cały czas jest skojarzenie, że tam chińszczyzna, taniocha i tak dalej. No powiem Wam szczerze, jak to się wyjdzie na ulicę, to ja kompletnie nie mam tego wrażenia. Tak czystego miasta i uporządkowanego, to nawet w Singapurze, który jest niesamowicie zamożny, no tutaj normalnie chodzą ludzie i zbierają kawałki listków takich. Jest dziwna pora roku, ani to zima, ani jesień, więc są takie listki, czasami to podnoszą, sprzątają. Nowoczesne, elektryczne samochody wszędzie, cisza w mieście, coś niesamowitego. I to jest bardzo takie doświadczenie, w którym zwiedziłeś de facto kilkadziesiąt miast, poznałeś bardzo wiele takich właśnie stereotypów. No i następna warstwa to są gry. Kolejna bariera wejścia, prawda? Ktoś chciałby wejść w biznes jako konkurent i nagle okazuje się, że musi wiedzieć, jak promować gry. Jakie to są elementy promocji gier na rynku chińskim? Czy jeżeli mam zachodnią grę, to po prostu ustawiam Facebook Adsy i wszystko śmiga, czy jednak jest to trochę bardziej skomplikowane? 4 najważniejsze elementy tego ekosystemu. W pierwszej kolejności platformy sprzedażowe, czyli gdzie nasza gra jest dostępna i gdzie ona może być kupowana. Mała wiedza branżowa, jeśli chodzi o gry na PC-cie, to jeśli ona jest na Steamie, to już chiński gracz ją może kupić. Platformy do dystrybucji treści, czyli Bilibili, Douyin, Xiaohongshu,
czy inne, czyli powiedzmy góra lejka, środek lejka, to jest ten drugi element. Trzeci, no to mamy influencerów growych na tychże platformach, ale specyfika treści i to, z jakim, na jakiej platformie będziemy współpracować, będzie się trochę różnić od tego, co jest na zachodzie. Poza influencerami, poza tymi platformami jest jeden niesamowicie istotny wątek, mianowicie wątek regulacyjny, to znaczy czy nasza gra jest odpowiednia dla chińskiego rynku, odpowiednia dla chińskiego odbiorcy. Dostosowanie się do nich, dbanie o nie jest niezwykle ważnym elementem, dlatego mamy, jak tutaj też jesteśmy, no to mamy spotkania Z prawnikami i tego typu podmiotami, a też żeby uzupełnić, to te regulacje na przykład dotyczą, nie wiem, nagości w grach, brutalności, nie wiem, jakichś takich strasznych potworów, tego typu rzeczy. I rzeczywiście wydaje się, z tego co nawet sam słyszałem na tych spotkaniach, będąc tutaj, właśnie z prawnikami ze Steam China, że przede wszystkim chodzi o ochronę dzieci, szczególnie w tych uboższych prowincjach, bo telefon ma każdy, no i po prostu, żeby od dziecka nie ryć sobie bani jakimiś grami, które mają te uzależniające mechanizmy. Tak. No ja sam pamiętam, jak z bratem cieliśmy w te gry, jak mój brat nawet grał w te gry MMORPG, pozdrawiam Bruna tutaj, tak się wkurzył, jak mu wykuwał jakiś miecz, płacił za to prawdziwe pieniądze i dostawał szału normalnie, w sensie on normalnie, naprawdę, i on w pewnym momencie sam zdecydował, dokładnie, on sam zdecydował, że musi to rzucić, bo mu to szkodzi, sprzedał swoją postać i ten tabany otworzył biznes, pierwszy przedsiębiorca w rodzinie. Nie ja w ogóle nie miałem takich ambicji. A jeszcze powiedz o tych relacjach, bo to jest kolejna bariera wejścia. To jest kurczę jak pielęgnowanie ogrodu trochę. No nie, co ja mogę zyskać już tu i teraz, siano robimy, nie? Tylko prędzej co mogę dać z siebie, a biznes przyjdzie. Wiadomo, że z tyłu głowy człowiek ma, że spotykamy się w określonym kontekście, w określonym celu i tak dalej, ale zaufanie, szacunek i nawiązania do kultury plus język wpleciony, wydaje mi się, że są takimi mega istotnymi elementami tego. Można mówić dużo o chińskiej kulturze, ale na koniec dnia, jeśli podczas spotkania nie jesteśmy w stanie okazać określonego szacunku i Nie zainteresowane takiego. Dokładnie, to jest clue. To było odczuwalne na tych spotkaniach, może powiedzieć, że rzeczywiście bardzo swobodnie się w tym poruszałeś i też zauważyłem, taka moja obserwacja, że w trakcie rozmowy zdejmowane są jakby kolejne warstwy, że przechodzisz przez to zaufanie i mieliśmy taką sytuację, już nie będę mówić gdzie, na którym spotkaniu, ale że była jakaś informacja, na której nam zależało i najpierw dostaliśmy informację w zasadzie troszeczkę jakby taką powierzchowną i taką na zasadzie, że czegoś się nie da, ale po godzinie fajnej rozmowy nagle się okazało, a ty napisz maila, bo jednak się da. Te warstwy, one się sprowadzają do tego, czy ja ci mogę zaufać, nie? Społeczeństwo wysokokontekstowe z niskim zaufaniem, to są Chiny, nie? To znaczy to zaufanie trzeba budować małymi kroczkami, a najlepiej jeszcze nawiązując do rzeczy i może niekoniecznie wszystko wykładając na stół i mówiąc tak, dokładnie, chodzi mi o to. A mnie kusi czasami. Tak? Ja wiem. Może teraz posłuchajmy, co ma do powiedzenia o rynku gamingowym influencer, prawnik czy innego rodzaju tego typu persony, a my będziemy kontynuować naszą historię na kolacji. 欢迎大家，我叫严立行，然后我们今天跟我是莫涵的一个游戏 UP 主，在各大平台上面都会有一些我的组织。那从你个人的角度来看，国外的游戏和中国制作的 PC 游戏有什么样的区别呢？或者它的一个世界观，国外的游戏世界观，我觉得还是比较庞大的。国内的游戏世界观可能比较局限于一些我们中国的文化，因为就是中国文化其实也就那几个东西。对，内容不是很多，我觉得，因为国外的这些东西可能有些都是虚构的一些架空的世界会比较多之类的。因为国外的内容，我觉得还是很多都是像看小说。My name is Julia. I'm a business development from Nuven. Nuven is the biggest platform in Latin America, and we are also publishers. Are maybe Chinese players any different from, say, players in Brazil, or there are any similarities? Still markets that are hard to convert. People love mobile games, but usually they don't tend to purchase a lot. My name is Chao Yu, and I'm the partner of Pillar Legal Shanghai office. If you were to say one thing to game developers willing to understand better the Chinese market, what would you recommend to them? Yeah, so what I would recommend is first come to China,
come to see what is happening here. When I talk to many of the foreign Western investors, they are still thinking about, okay, China government do not like games. So many of them think about that way. I understand because overall environment has changed. People are thinking the bright side of the game. Słuchajcie, jesteśmy po paru spotkaniach biznesowych i spotkaliśmy się z Wojtkiem w restauracji Cuilu Banquet tutaj w Szanghaju, żeby porozmawiać trochę o przyszłości i nagrać dla Was materiał o Product Market Ficie. I ja zauważyłem, że ludzie nie doceniają tego Product Market Fitu, że słuchają materiałów o tym, zrobią sobie jakąś tabelkę i potem wracają do tego chaotycznego wiosłowania bez kierunku. I to Ty niedawno użyłeś takiej fajnej metafory, porównując Huciao sprzed Product Market Fitu i po Product Market Ficie w kategorii feelingu, na jakim to okręcie płyniesz, porównując te dwa okręty. To mógłbyś to powiedzieć właśnie z autopsji, jaki to jest feeling z perspektywy foundera. Znalezienie product market fitu to jest znalezienie azymutu na horyzoncie, czyli celu, do którego płyniesz i odpowiednie ustawienie żagli, tak żebym nie musiał latać co chwilę i zmieniać ustawienia tychże żagli, a przy okazji jeszcze rzucać kotwicy, zatrzymywać się na chwilę i patrzeć, czy na pewno wszystko jest ok. Szczerze, chaos. I dla mnie to dużo zmieniło, bo byłem w stanie skupić się, wykorzystać te doświadczenia, które miałem wcześniej z pracy przy eventach e-sportowych i skupić się na jednej grupie docelowej. Product Market Fit to był trochę moment, w którym ustawiliśmy się w odpowiedni sposób do wiatru. Natomiast jak było przedtem, założenia były, myślę, że bardzo ambitne i bardzo dobre, bo chcieliśmy po prostu pomagać polskim, europejskim firmom sprzedawać do Chin, wchodzić do Chin. Z tym, że to jest dosyć szeroko postawione założenie, szeroki target i mieliśmy sytuację, gdzie w poniedziałek rano dostajemy zapytanie, no fajnie, lead inboundowy nam wpada, zapytanie o strategię marketingową firmy technologicznej. 600 osób na pokładzie, kilkaset milionów rocznego obrotu. Jesteśmy firmą, która działa powiedzmy od paru miesięcy i zaczynamy się tutaj w tymże specjalizować. I okej, wskakujemy w temat. Natomiast we wtorek wpada zapytanie eksportera, który chce sprzedać kilka ton drewna do Chin. No i teraz z jednej strony mamy potrzeby, budżet i kanały tego pana z poniedziałku, a chwila zaraz eksporterów, którzy będą zupełnie inaczej wchodzić, zupełnie inaczej działać, zupełnie inne będą mieli potrzeby. Innymi słowy, nasze umiejętności, czy to w marketingu, czy językowe, czy w jakichkolwiek innych kategoriach, nie będą w stanie spaść na podatny grunt jeden konkretny w obu tych przypadkach. Innymi słowy, skracając, za każdym razem, jeśli to by był software house, byśmy robili customy. I no okej, tak można powiedzmy w jakiś sposób sobie rozwijać ten biznes, ale nie w odpowiedniej szybkości, skali i nie korzystając z tego w jakiś sposób, jak działa rynek. I szczególnie w przypadku Chin, gdzie jest to jeden z najbardziej wymagających jednak rynków, jeśli chodzi o samą strategię wejścia. Jesteśmy w miejscu, które łączy przeszłość, czyli The Bund, miejsce, które tutaj pamięta stary Szanghaj, no i łączy przyszłość. I to jest właśnie bardzo fajne, bo porozmawialiśmy już trochę o przeszłości, o teraźniejszości i wydaje mi się, że spuentować ten materiał możemy trochę rozmową o horyzontach, o możliwościach, które teraz stoją przed firmą, która ma ten product market fit. W momencie, w którym ten product market fit nam zagryzł i biznes zaczął się jeszcze mocniej kręcić, to tym więcej tych możliwości się pojawiło. I na początku tego roku stanęliśmy przed właściwie wyzwaniem, na czym się i kiedy skupić i podjęliśmy decyzję o tym, żeby przez pierwsze pół roku skupić się na zbieraniu tej masy klientów, projektu, zwiększaniu lifetime value, po to też, żeby w drugą połowę roku z tym fundamentem zbudowanym wejść i skupić się stricte na biznesie chińskim. Chińskim rozumianym jako chińskie firmy idące za granicę, bo jak widać, jak tutaj swoją drogą jest dynamicznie i dużo się dzieje, to w branży game devowej jest podobnie, to znaczy To są Chiny właśnie, to są się Chiny. dużo dzieje. Widać to, że po prostu ten trend idzie, że coraz więcej indyków w sensie chińskich gier niezależnych jest tworzonych.
coraz więcej pieniędzy na to idzie, coraz większa kreatywność chińska jest po prostu w to zaangażowana. Tak, a takie miejsca jak Szanghaj czy Xiangang, czyli Hongkong, w którym otwieramy firmę, to są tradycyjnie takie miejsca, przez które ten biznes wchodził i wychodził i jest takim łącznikiem między tymi dwoma światami. Ta praca nad fokusem, ona się nigdy nie kończy, że właśnie w momencie, kiedy łapiemy product market fit i jesteśmy w jakiejś branży i jesteśmy tacy, taki jak to powiedział kiedyś Cristiano Ronaldo, apetycznym owocem jesteś, taka firma, która wiesz, że nagle ludzie chcą robić z tobą deale, chcą zaczerpnąć z tego, że masz jakiś network, masz jakichś klientów, nagle pojawia się milion opcji i tak jak i znowu trzeba je tak naprawdę fokusować i złapanie masy na usługach, które się ma, żeby przedwcześnie nie wyskakiwać na boki, to jest coś, co obserwuję też w 22 Community, że ktoś, kto złapie trakcję, nagle zaczyna mieć bardzo dużo pomysłów i to jest tak naturalne, po prostu wiesz, ja sam to znam, tak, sam to pamiętam, ja do dzisiaj sprzątam gdzieś efekty swojej nadaktywności biznesowej i wreszcie jak już trochę to ogarnąłem, to życie staje się z powrotem przyjemniejsze i łatwiejsze i to wszystko zaczyna działać. Że jak już wpadniesz w pewne tempo i dużo się dzieje, to to nagle też po prostu ta produktywność i kreatywność ci się na tyle zwiększa, tylko że nie zawsze wszystkie te pomysły będą dobre i parę z nich będzie po prostu zakrętem, który będzie dystrakcją i to jest ciężkie, żeby Albo po prostu pomysły są często zastopować. świetne, w sensie pomysły No są właśnie. świetne, tylko sam pomysł bez zasobów na jego egzekucję, rozumianych jako twoja uwaga, wykwalifikowany zespół, dobrze zonboardowany, to wszystko zajmuje czas. Wszyscy chcieli być szybko, łatwo, a moim zdaniem cała ta historia pokazuje, że nie ma szybko i łatwo. I ja nie znam tak szczerze biznesów, które no, poza jakimiś naprawdę skamerskimi albo naprawdę robionymi przez bardzo doświadczonych ludzi na bardzo wzrostowym rynku, często z bardzo dużą reputacją, bo to też jest to, że robiąc swój pierwszy biznes, który naprawdę osiąga jakąś skalę, zyskujesz doświadczenia i reputację, które pozwala ci później na przykład robić to mocniej, podobnie z budowaniem personal brandu, networku, tego typu rzeczy. No właśnie, to jakbyśmy mieli tak spuentować, chcemy budować dwustronny most osadzony w Hongkongu i to jest strategia Huchao na najbliższe lata. Słuchajcie, nie ma tu żadnej filozofii. Zobaczyliśmy, że rywalizacja w Czerwonym Oceanie na generyczne usługi, często rynkach, które się kurczą, albo rynkach, które dojrzewają, czyli dochodzi do fazy konsolidacji rynku. Tu mamy świeży stosunkowo rynek, jeszcze nieukształtowany, na którym jest takie first mover advantage, tak, że jesteś pierwszy, nie jesteśmy największą firmą, nie jesteśmy wspierani przez zewnętrzny kapitał i tak dalej, ale jest potencjał tego wzrostu, jest on realny, zaczynają się robić bardzo poważne ruchy, bardzo poważne rozmowy, zupełnie inna sytuacja i dlatego moim zdaniem to jest taka też lekcja, że w tym zawężeniu się, wejściu głęboko, te szanse też się pojawią. I product market fit, osiągnięcie tego, to naprawdę było jak wejście na pewną górę, bo to była syzyfowa podróż, było dużo barier, było żarcie gruzu, było niewypłacanie hajsu. Moje przesłanie to jest prędzej wytrzymajcie, szukajcie, zaufajcie sobie w dłuższej perspektywie i nie poddawajcie się w przeciągu tych pierwszych 2 lat, bo to jest killer. Te pierwsze jednak 2 lata w momencie zawężania się, szukania faktycznie tego, co nam najmocniej zagryzie i nie poddawania się, próbując nowych rzeczy i inwestowania mimo tego, że teoretycznie w krótkiej perspektywie czasowej może to nie mieć zajebistego zwrotu, ale jednak koniec końców trzeba robić jeden bet, drugi bet, trzeci i koniec końców sprawdzać i mieć też osoby w swojej społeczności, chociażby na przykład takie jak Franek. Porozmawiajcie sobie z innymi osobami, które jednak przechodzą tę odpowiedzialność. Myślę, że 22 Community jest super taką platformą, właśnie taka sieć wsparcia. A ja od siebie powiem, że nawet jeżeli dzisiaj się czujecie bansy buchło, czyli pół żywi, pół martwi, to pamiętajcie, że drzemie w was łochu canglong, czyli przyczajony tygrys, ukryty smok. Dzięki Nice. za uwagę dzisiaj. Dziękuję Wojtku za super materiał i powodzenia w San Francisco.